Posłuchajcie. Marco, Lionel. Wstajecie ze skrzyni. Rozglądacie się. Mężczyzna, który was powitał, odszedł już do swoich czynności. Załoganci po wypuszczeniu was rozchodzą się bez słowa do swoich zajęć. Bezkres orzeźwiającego oceanu. Piękna pogoda i tylko jedna osoba gapi się na was. Jest to Latynos, ewidentnie udający białego. Lionel, widzisz, że źle podobierał poszczególne elementy ubrań, które są z pewnością wysokiej jakości, może nie takiej, jakie kiedyś sam nosiłeś, ale to dobry materiał w stylu nowojorskim. Pracowaną ręką właśnie gładzi się po wystającym guzie, kiedy patrzy na was. Matt, widzisz dwóch białych, którzy ewidentnie udają latynosów. Są ogoleni na łyso i ubrani jednakowo, niczym bracia bliźniacy, w modne latynoskie garnitury, raczej z tych tańszych, tak samo jak pantofle zdobiące ich nogi. Mają fioletowe koszule i wytrzepują resztki siana, które przyczepiło się do nich w skrzyni. No, a skąd taki głos, amigo? Co się stanęło? Byłem mile przywitany w stylu nowojorskim. Ale przez kogo? A tutaj już w stoczni w Nowym Jorku dostałem Amigo, a dokąd płyniemy? z tego co wiem od pana Larkina płyniemy do Peru. Do Peru? Toż to tam psy szczekają różnymi częściami ciała. Co my tam będziemy robili, amigo? Będziemy pracować. Wygrałeś wycieczkę na loterii, czy co? Bo my to nawet nie wiemy co i gdzie i kiedy wygraliśmy. No, I czy to w ogóle jest wygrana. Jesteśmy anglosaskimi Włochami. Amigo. Tu parlare italiano, prego? Non capito? No. I poi good. No. To słuchaj, Meksykanami mieści. Pamiętajcie. no, Mówisz po włosku. ale A masz paszport, wiesz. i tak średnio się znamy na tym, no nie? Ja Nie jestem... Meksykanami, Latynosa, tak? Amerykanów pochodzenia latynoskiego, ale Po hiszpańsku. Tak wam przypominam. Portugalski. To ten... Jak po portugalsku mamy mówić? Taco? Chimichanga? Nie znam się. Chihuahua. Nie znam się. Ogólnie, wiesz, no jesteśmy teoretycznie latynosami, no nie? I wiesz, a ty wyglądasz na spoko gościa. No i mówisz, że płyniemy do Peru. Tak, z tego A co gdzie jest wiem. Peru? Na południe. Na południe, tylko trochę dalej. Od Nowego Jorku. Wyglądamy jak latynosi, czy nie? Ty taki trochę blady. A ja dlatego bardziej był łyse zakurzony. czerepy zaleśniałe w słońcu. Takie wrażenie, jakbym cię skądś kojarzył. Ale... Chyba musimy się Chyba nie. trochę poopalać, mój drogi, jak ty się tam nazywasz teraz, mój bracie bliźniaku? Lionel. Lionelu, musimy się poopalać. Myślę, że chodźmy na jakiś pokład. Tak. Tak, jesteście na górnym pokładzie. To wychodzimy z tej skrzyni całkiem, otrzepujemy się z tego dziadostwa. Tak, już nie macie. Jak widzicie, załoga zajmuje się swoimi czynnościami, w ogóle nie zwracają na was uwagi. Miło z ich strony. Czuję się tak trochę biednie. Znaczy nie, teraz to ja się czuję bogato, ty się czujesz biednie. No. No. A co będziemy pracować w tym Peru? No to chyba się dowiemy na miejscu, jak dopłyniemy. A gdzie w ogóle jest Peru? Na południe od Nowego Na Jorku. południe od Nowego Jorku, to już Mamy wiemy, no nie? tutaj informację od O. pana Larkina. Mogę wam przeczytać. Dziękuję Bardzo chętnie. za dołączenie do ekspedycji STOP. Spotkamy się w Limie STOP. Zarezerwowałem pokój w hotelu Maury STOP. Spotkanie 18 marca o 19:00 w bar Cordano Giru Ancashi. 202 District de Lima STOP Augustus Larkin.
Czyli mamy adres, mamy termin spotkania, więc tylko trzeba tam dopłynąć na czas. Czyli teraz rozumiem, że jesteś naszym superwajzorem, czy kim? Nie wiem. Bo tak pierwszy raz widzę cię w tym, wyszedłem ze skrzyni, nie wiem o co ho. Czuję się, jakbym w tej skrzyni przesiedział tak z rok. Ja siedziałem dłuższy czas w schowku na okręcie. Na szczotki, więc to czuję. pod schodami. Ale myślę, że trzeba znaleźć kapitana i ewentualnie... Tak, widzicie, niedaleko mostka kręci się mężczyzna, ewidentnie z kapitanem. Panowie, wydaje mi się, że widzę tam kapitana. To ten, co wydaje rozkazy. I To ma ten, co ma ładną czapkę. Też no ładną czapkę. Też kiedyś miałeś ładną czapkę. Ja nadal mam tą samą. No. Pójdźmy do Monsieur Kapitana. Signor Capitano. Zwrócił na was uwagę. Signor Char... Nie, dobra, nie ten film. No. Si claro. I próbujemy zagadać z panem kapitanem Po portugalsku. po jakiemukolwiek. Co my tu w ogóle robimy? No. Wszyscy podchodzicie we trzech? Czy podchodzimy? Tak. To wszyscy podchodzimy we trzech. Gdy się zbliżacie do niego, witam panów. Buongiorno. Wszystko w porządku? Jak najbardziej. Skrzynia była wyjątkowo przytulna. Gdzie płyniemy, senior Panowie, kapitano? panowie, szybciej z tą farbą. Widzicie, kilku mężczyzn podchodzi do dziobu statku z jakimiś puszkami farb. Przyczepiają kotwiczki, opuszczają się na swoistej platformie poniżej poziomu burty, tak jakby poza statkiem i zaczynają coś malować. Praca. Ja mam pracofobię, no to wiesz. Ogólnie Czym mogę pomóc? Jakieś... Pewnie zmieniają nazwę statku. O, mówisz, że zamalowują. Ty jesteś sprytny, ty to jesteś gość. Ale może lepiej się nie pytajmy stoicie pana przy nim, kapitana. tak? No ale to tak... A może Może nie rozumie. O, mam na was tyle haków, że tak, ma pan rację. Z Weroniki na Wiktorię, potem na jakąś inną w każdym kobietę zmieniamy. Też się kiedyś nazwę. pomyliłem. Źle to skończy. planu. Widzę, że humory dopisują Dobrze to wam. wróży. Tak, Dla tak, naszej sprawy. dokładnie. Uwolnijcie się od problemów, tak? A, czyli pan kapitan wie, tak? Pan kapitan wtajemniczony. Bo my chyba mniej. I jakkolwiek byśmy chcieli Wiem, zasięgnąć że mam języka. przesyłkę i mam ją po prostu bezpiecznie przewieźć. Jesteśmy przesyłką. Mam już widział kajuty. Ja już Widziałeś widziałem. kajutę? To my mamy też kajutę? Tak. Są wspólne kajuty. Pan Matt, z tego co wiem, ma 3-osobową, wy z resztą załogi macie. Aha. Znaczy, pan też z członkami załogi, ale tą mniejszą, a wy macie tą większą. Zajebiście. Znaczy bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak, na hamaczku. Dobra, panie kapitanie, dokąd płyniemy? No tak. Do Peru? Tak. A czy wiadomy jest cel naszego parobowania dalszego? Co mam robić na statku? Ta firma, która zawsze dostarcza mi przesyłki, po prostu przetransportowuje ludzi, żeby mogli zacząć nowe życie. W fabryce uranu, złota. Nie no, dopływamy i idziecie sobie. W sumie spoko. Uczciwe. Wiem, że słono płacicie za tą usługę. Czy on? Bez szczegółów. Ja Im mniej jestem- wiem, tym dłużej żyję. Ja jestem nawet bogatszy niż byłem. No nic, no dobra, nie wiem co tu się możemy więcej od Ogólnie na senior okręcie, dowiedzieć więcej. mamy przypisane zajęcia, wy jesteście pasażerami. Jeżeli będziecie chcieli jakąś pracę podjąć, no to zawsze się coś znajdzie, ale nie musicie. Natomiast zawsze są zajęcia.
żeby nie przychodziły głupie pomysły załogantom, bo po pracy popołudniem, wieczorami mamy wspólne zajęcia i widziałbym, żebyście uczestniczyli w życiu załogi. A którą mamy godzinę obecnie? Bo tak ponoć słońce świeci, a zegarka chyba nie mam, bo nie pamiętam. Wyciąga kieszonkowy zegarek. 10. 10. To mamy jeszcze wcześniej. trochę czasu, żeby się popalać. Do naturalsów się zbliżyć. I dopiero będzie zabawa. Nazywam się Phil, kapitan Phil. O, dzień dobry. A wy jak się nazywacie? Salamander. Marco Salamandra. Salamandra. A to mój brat bliźniak prawie. From Tak się another będę mother, zwracał do another was. father. Marco i Lionel. Jak Pan Lionel. Matt, już poznaliśmy. Jak Lionel Pur chyba. Jeżeli panowie nie macie więcej pytań, Gdyby to odpowiedź? Tak żadnych jesteś burt. Pur. Czy rozumiemy się? Żadnych burt, awantur. To się kończy za Nie no, nami. przyjmujemy wszystko z dobrocią inwentarza. No i bardzo dobrze, jeżeli jest wszystko wyjaśnione, to wspaniale. Panowie? Liczył na coś innego. I odchodzi do swojego mostka. Jednostka jest dosyć spora, ale już widzisz, że będzie tutaj ciasno przy tej ilości załogi. Rozpoznajesz tego mężczyznę, który przewoził was. Ten, który wydaje się dużo młodszy teraz niż wcześniej, który był podczas zmiany waszego wizerunku, jeśli siedział w szoferce ciężarówki. Ten, który was przywitał jako pierwszy na statku, ale też zajmuje się uzupełnianiem dziennika. Robicie. Pokażę wam kajuty, że się rozdusicie jak macie, No okej, gdzie będziecie spać. Chętnie. jak najbardziej. Gdzie ich prowadzisz? Na... Do swojej kajuty, czy do tych wspólnych kajut? A ja mam sam, czy mamy... Ty masz 3-osobową kajutę, ale wiesz, że masz innych pasażerów też w tej kajucie. A, czyli ich nie wygonię. Innych załogantów. Też jeszcze tak. Możemy się ich zapytać, czy się mamy razem współpracować, to może będzie lepiej te trzech być w jednym. A wiesz co? Przypominasz sobie, że w sumie to nie wiesz, czy oni są z tobą przypisani, to są obcy ludzie dla ciebie, którzy są po prostu elementem załogi. Nigdzie nie ma powiedziane, ciebie zatrudnił pewien pan w dokach i tak naprawdę ciebie zatrudnił. To ty się z nim kontaktowałeś, nie było mowy o jakichś innych członkach ekspedycji. Zacząłeś myśleć, że tak jest, kiedy zobaczyłeś... Zaintrygowała mnie ich podróż tutaj. Tak, ale ogólnie twoja korespondencja, rozmowa z panem Tomasem dotyczyła tylko i wyłącznie ciebie. Ja ci tylko podsuwam to, co mówi ci rozsądek. Rozsądne. No to pokażę im miejsca Tak, kajut. zaprowadzasz Gdzie raki siedzi śmieją. w tej kajucie, w której ty jesteś, jest jeszcze dwóch panów. Widzisz od razu, że jest to obsługa kotłowni. Poznajesz po ubiorze i po tym, że- osadzeniu. Że są Tak, ubrudzeni. wchodzisz, bo oni tak siedzą, patrzą, że... Witam. My jesteśmy za nim? Tak, Bo idziemy z nim, chodzimy, tak? dobry. Dobra. Co Panowie, powiedz? mówię do nich, wyciągam po dolarze i mówię do nich: panowie, czy wy wiecie, że to nie są wasze miejsca? Ogólnie moglibyśmy was stąd wytentegować jednym słowem, ale to jest dla was i wy tentegowywujcie. Jeden wziął obydwie, no i daje jeszcze po 3 i będziemy jakiś tam. Zaraz to ci je zabiorę i się na tym skończy. Nie podjudzaj mnie.
To są dla was dwóch. 3 razy dasz, to będziemy rozmawiać. Panie Macie, Migo. Bo oni tu są ogólnie to bezprawnie. A to jest nasza kajuta. Nie, to jest... On tutaj przyszedł, to już była zarezerwowana. Wy macie... Dobra, ale my próbujemy ich przerobić. Ja próbuję ich przerobić. Chciałem ich Dobrze. przerobić $1 Rozumiem, na głowę. czyli chcesz ich zagadać. Okej. No w takim razie czekaj. gadanina, próbujesz ich Gdzie trochę to była ta oszukać. gadanina? To idzie, prawda, tym. Gadanina. Nie mam nic. Ile muszę wyrzucić? To zależy, ile masz wpisane podstawowej. Tu jest 5%. W takim razie masz 5% na gadaninę. Masz 5% szans. 63. No to ci nie To weszło. może ja No, tak zagadam. Panie Migo, Śmialicie po prostu, wiesz, zaczynają tak na siebie patrzeć. Pływamy tu od 5 lat i mówi, że to nie moja kajuta. Panie Migo, macie, ma pan pożyczyć $5? Boże. Zaciekawił mnie pan. Panie. Mogę Dziękuję. pożyczyć. Panowie, to jest $5 od pana waszego współlokatora, ponieważ zaszła pomyłka. Nie biorą na razie, słuchają. Zaszła straszna pomyłka, ponieważ my na ten rejs byliśmy umówieni razem. Rejs. Na ten rejs w tym momencie. Nie mówię, że później wszystkie sprawy rzucą do normy. Dlatego te $5 przyjmijcie na rzecz załatwienia tej sprawy, a tam czekają na was już nowe kajuty, te kajuty nasze, To sprzątana. w nawet lepszym jakości, nawet lepszym standardzie. Dobra, masz do wyboru gadanina z kością karną albo trudny. Gadaniny. Ale kość karną albo trudny sukces, czyli będziesz musiał połowę tego, co masz w tej gadaniny. Ile masz gadaniny? 26. No to dzieląc na pół w tym mniejszym okienku masz tam zapisane, tak? Masz 26 i 13 jest chyba, tak? Tak. No to 13% masz wtedy, bo to już jeden próbował zagadać i nie wyszło. No dobra, spróbuję. Niewzruszenie. 59. Słuchajcie, idźcie już sobie, panowie. Póki jest przyjemnie, miło. Co nam pokazujesz? Co to jest? $5. Oni mówili 6, teraz będą podnosić tak stawkę. 10. Więcej niż 3. 10 dolców. Idę do kapitana. Piękny kawalerze. $5 za dużo. Rozumiem, że wychodzicie, tak? Tak. Idziesz do kapitana, tak? No jest zajęty swoimi sprawami, ale przyjmuje cię. Więc zaczynam od oczywiście ślicznych ukłonów do kapitana i drogi senior, kapitano, pan Matt Migo ma pokój 3-osobowy, aczkolwiek siedzi z nim 2 pracowników fizycznych. Bardzo byśmy chcieli z panem Mattem Migo pomieszkiwać w owym przybytku, a nasze miejsca w kabinach zbiorowych, żeby zajęli tamci panowie. Czy jest jakaś szansa, żeby ich... To rzuć sobie na przekonywanie. Tutaj nie oszukujesz go, mówisz argumenty. Czekaj. Perswazja. Nie no, 10% to mam tylko, no nie? Nie no, świetnym jesteś. Dobrze zajmujesz się przekonywaniem w tej drużynie. Wiesz co, chciałem zastraszać i grozić bronią, ale no stwierdziłem, że lepiej na statku pomysł. nie. A, Stąd jeszcze 61. może dopłyniecie, jak was wyrzucą. 61. Wzywaj mu. No to co, ja mam Panowie, ciągnąć tę fabułę? zaczynacie od w zły sposób ten rejs. No dobrze. Czy jakiś pieniądz może pana kapitana przekonać do Wy tego? nie? Chłopakom dajcie. No, z nimi się dogadujcie. No, oni No, ale mają tam oni swoje są bardzo niemili. Jak to? Chłopaki z kotłowni. No, ja wiem. Ale ja wolę, no, oni chcieli $10 od nas, ja wolę dać panu kapitanowi, żeby pan kapitan ich wytentegował. To przynajmniej długi rejs to jest. Wiesz.
Na pewno 2 tygodnie będziemy płynąć, więc $10 to jest bardzo dobra cena, jak za 2 miejsca w osobnej kajucie. To jest moje zdanie. Niestety nie mogę już poświęcić panu więcej czasu. A nie chce pan $10, żeby ich stamtąd tym? Nie, dziękuję. Dobra, dajmy im te $10. Ja to nie mam. Ja mam 10. Oni teraz będą chcieli więcej. Co robicie? Pożycz $5. Ja bym ich zaszczelił. Sorry, takie psychopatyczne, wiesz. Przychodzę, mówię, że daję dychę i... Nara. Popatrzyli po sobie. Dobra. Widzisz, że pakują manatki bez słowa. Porozumiewawczo do siebie mrugnęli, bo dostali więcej niż zakładali. Nigdzie się podstaw. Tak, opuszczają miejsce. Rozgoście się, nie macie nic, oprócz tego, co macie na sobie i przy sobie. Za to Matt ma piękną Mam dwie walizeczkę. Widzisz piękną walizkę. Co masz w tej walizeczce? Macie migo macie. Drelichy. Co tam macie, migo macie? Drelichy robocze wziąłem na pamiątkę. Tak, bo jestem specjalistą do spraw pracy fizycznej, ukierunkowaną na remontowanie statków, tudzież Tam i się $10 jak się wyprowadzisz. Uwaga, 5! Daj mu 5! Ale pożycz piątkę. to jest 15 biorę. Że ty nie. Jesteś... Jesteś chłop. klawy gość. Swój chłop. Znaczy mój chłop. Oj. Nie powinienem tego mówić. Chłopaki się rozgaszają, układają. Widzisz, że wyciągają dokumenty, czyli to, czego ty nie masz. No, przykład. Nie wiesz tego. To jest wiadomość jego głosu sumienia. Tak, myślałem o tym wcześniej. Chyba pójdę do kapitana. Pytam się, czy zna kogoś, kto nadaje tożsamości. Chyba już ten rejs odpłynął. Chciałbym mieć tożsamość. To rzeczywiście. Tak, zostajecie, on idzie, tak? Dobra. Idziesz do kapitana. Nie, ja oczywiście. idę spać. Tak? Co znowu? Panie kapitanie, bo... Pluskwę? Nie, już się nim zaprzeździłem. Chodzi o to, że jak w pędzie wyruszyliśmy, to po tych wszystkich problemach podróżowych jestem bez dokumentów, więc Jestem pan bezdomny. kapitan... Bez dokumentów. Bez, no. Jak ty. I czy pan kapitan zna kogoś, To zna kogoś. kto zna kogoś, Mhm. kto zna mnie? Jakich dokumentów pan potrzeba? Paszport. A, czyli ogólnie dokument, że nic pan nie ma, tak? Prawo jazdy typu C. Tak. No, ja jestem kapitanem tego statku. Mogę ślubów udzielać, mogę dokumenty wyrobić, jeżeli jakiemuś marynarzowi zginą. Wiem, kogo na pokład zapraszam. Możemy nadawać telegramy informacyjne, że został zgubiony dokument, będzie wyrobiony. Poprosiłbym właśnie o to, że został może skradziony albo zgubiony, wypadł do morza. No, tylko mówię, to nie są tanie rzeczy. Na pewno bym musiał nadać 2 telegramy drogą radiową. Ile? No, to będę musiał to przemyśleć dokładnie. No, ale to są koszty kilkudziesięciu dolarów. Zgoda. Połowa płatna. $20. Dobrze. To pytanie. Portmonetka zrobimy. No dobrze. Postaram się do końca rejsu wyrobić panu ten dokument i potwierdzić wszystko. Niech mi tam poda swoje dane. Podajesz oczywiście dane, cała biurokracja jest w tym momencie No, tak przekazywana. Dobra, co dalej? wrócę do kajuty. Wracasz, Zobaczę, co. chłopaki siedzą. Może opowiecie, Tyle w kości.
Nie opowiecie coś o sobie, Mm. bo jednak wypuścili was przed chwilą ze skrzyni, to było trochę... Wiesz, znamy się jakieś 10 minut, więc tak ciężko jest mi się przed tobą zwierzać w tym momencie. Mimo że mieszkamy w jednej kajucie, ale nie mam alkoholu, więc jest mi w tym momencie bardzo ciężko. Możemy spróbować. To na pewno jest jakaś Skąd tak naprawdę pochodzisz? z Nowego Jorku. Aczkolwiek z Ameryki Południowej mam przodków, więc praktycznie wracamy, płyniemy do krainy moich przodków. Jesteśmy Portugalczykami. Mówię, Rdzenny? Ja to już nie wiem, kim jestem. na papierze w sensie, ale tak naprawdę jesteśmy też Amerykanami z Nowego Jorku. Na papierze też jesteście Amerykanami. Tak. Latynoskiego pochodzenia. My pod latynoskie pochodzenie, choć tak naprawdę nie mamy. Dajemy. I ja to wychodzę na pokład się doopalać. Okej, jest śliczna pogoda. No, bo mówię, wyglądam za mało latynosko. Okej, wyszedłeś na pokład. Widzisz, że mety przestały już odprowadzać was statek. Już odpłynęliście dosyć daleko od lądu. No i okej. Ale piękna pogoda, możesz się dokopać. Jeśli mam coś na głowie, to zdejmuję. Ogólnie. Nie, masz, Ciepło jesteś jest? łysy. Ciepło jest? Tak. No to- Jak to w marcu w Nowym Jorku. Nie wiem, jak jest w marcu w Zimno. Nowym Jorku. Zimno. To się nie rozbieram za bardzo, choć chciałem. Ale słoneczko. Tak, ale na pewno łysinę opalisz, bo bardzo widać, że dopiero co ściąłeś włosy. No właśnie, to opalam łysinę i facjatę. Tak. Po prostu wolno się coś napić w kantynie. Nie ma kantyny. Takiego. To statek transportowy. Nic. Może coś jest w magazynie. Może trzeba znaleźć kogoś, kto wie. I zadzwonili wtedy na obiad. Znam ten sygnał. Tak. Na obiad podano gulasz z podrobów z chrupiącym chlebem i warzywami. Każdy Moje dostał po ulubione. porcji, bardzo dobrej. Tak, powiem ci, że no, jedzenie po waszej odsiadce, Lubię jedzenie. więzieniu wygląda niesamowicie. Ostatnio jedliście tylko chleb z wodą, a potem zjedliście puszkę u Włochów. Więc naprawdę wydaje się to smakowite. Słuchaj, podłe żarcie wygląda tragicznie. Kurczę, żywiłeś się naprawdę ostatnio lepiej, no ale musisz to zjeść. Muszę w siebie już trudno. Dla mnie jest okej. Tak, dla ciebie akurat. I to szampanem było skropione, to może. W ostatnich przygodach. No dobrze. W takim razie Jak to? do waszej dyspozycji są gry planszowe, takie jak warcaby, szachy, karty. I tym możecie się zająć do kolacji. Gramy w karty. Okay. Na pieniądze. Chłopaki zaczęli grać w karty. Nie, ja Co się robili? opalam. A, no tak, dobrze, wygracie w karty. Boję się Marko przegrać się resztę. opala. Resztę $27. No i pojawiła się, zadzwoniono na kolację. Jest to niewielka kuchnia, wydawane są posiłki raczej do łapy i się wychodzi na pokład albo idzie do swoich miejsc. Mesa jest zbyt mała, żeby pomieścić wszystkich załogantów. Na kolację jest pieczona kiełbasa z chrupiącym chlebem i musztardą i dostaliście po piwie O, w butelce. Więc alkohol wszedł do menu, może urozmaicić tą wieczorną podróż. Będzie się przyjemnie płynąć. co to jestem pijakiem jedno piwo, co mi zmieni Zapada jedno piwo? wieczór, już po kolacji, jest już ciemno, pojawiła się trochę większa fala. Ogólnie co robicie tego wieczoru? No już się nie poopalam. Może Ja może pójdziemy do mesy, może za jakąś drobną opłatę dostaniemy jakieś dodatkowe piwko, skoro To jest bardzo dobry pomysł. mają, to może Weszło? mają tego trochę. Miałem plan na wieczór, żeby zająć się swoim hobby, czyli Opalanie nocne. nie, robieniem niczego, ale twój Podchodzisz, plan jest no i bardzo jest dobry. kucharz, tak? Jest kucharz i jego pomocnik.
Chyba szykują już na pierwsze składniki na śniadanie. A, dobra, podchodzę i zagaduję. Panie kucharzu, Smakowało? bardzo. Piwo również było wyborne i chciałbym się zapytać, czy nie ma pan kilku dodatkowych butelek dla... Wie pan, no kapitan Phil nie pozwala zapasów ruszać. Jesteśmy z nim noty. Rzuć sobie na gadaninę, albo na urok osobisty, na majętność możesz rzucić, albo na przekonywanie. Do twojego wyboru. Chętnie bym. Znaczy co mam? Majętność? Mówiłeś 40? Tak, majętność, przekonywanie, urok osobisty. Majętność 410. Urok osobisty 15. To chyba na majętność, bo 40. Gdzieś. No dobrze. Za 2 dolce dał ci 5 butelek. O, Tylko proszę nie mówić nikomu no ale o może. tym. No i więcej na pewno nie do końca rejsu już nie dam. No widzę, że jest pan kulturalnym człowiekiem i raczej nie będzie pan robił problemów i to zostanie nie. między nami, ale no mówię, no więcej na pewno nie mogę, bo zniknie z zapasów. Nie ma problemu. Uczynił mi pan olbrzymie szczęście na ten wieczór. No, dobra. Wychodzisz sobie. Co dalej? Co panowie robią? Fala jest coraz większa. Coraz bardziej buja. Rzucam sobie na chorobę morską. Dobrze, wszyscy rzućcie na kondycję. Bo dokładnie zaczynacie już trochę odczuwać to. Nie ta. 15. Ile masz kondycji? 70. Dobrze. To mu poszło. 13. 46. Też weszło. No, Nie rusza was to. Dobrze. ale ledwo. I wtedy wchodzi Matt z browarami. To obniży nam staty. To ma podniesie morale. Zaczynacie się zastanawiać. Tak, ktoś powiedział wam, że nawet 2 tygodnie rejs będzie trwał. Tylko nie wiemy... 2 tygodnie, tylko nie wiemy, który jest obecnie, więc nie wiem, czy zdążymy. Zastanawiam się, czy zdążymy na spotkanie. Czy wiesz, który jest... Wiesz, który jest? Ty wiesz, oni nie wiedzą. Już 3 marca. 3 marca, czyli powinniśmy być... Mam rację. Przypomniałem sobie, że jest 3 marca. 2 tygodnie. Czy oświadczasz nam to? Myślę tak, gładzę się po brodzie, zastanawiając się. 3 marca mówi, że teraz ja mówię. 2 tygodnie rejsu, więc możemy być tak bardzo na styk, na spotkanie. Z. Przyspieszyć. Chyba trzeba mniej zawracać głowy kapitanowi, będziemy szybciej. Do wioseł, bracia. Dzieliłem się z nim moją refleksją. Panowie, jakieś refleksje na 2 tygodnie rejsu? Nie bardzo jest robić. No Trzeba właśnie, znaleźć czy jakieś bimber. zajęcie, czy coś. Będziecie coś chcieli udoskonalić w Żebyśmy swoich dostali postaciach. szkorbut. Przydałby się rób. Rób nasz korbut. Okej. Teraz mechanicznie wam opowiem. Takie długie rejsy mogą posłużyć w przyszłości znaczy i teraz, za zdobywanie umiejętności. Możecie w związku z rejsem zdobyć jakąś umiejętność, którą będziecie przez te 2 tygodnie sobie szkolić i ją zdobyć. Tylko musicie wtedy określić, pomyśleć, nad czym byście się skupili, co byście chcieli poćwiczyć. Ewentualnie. Walka wręcz. Jakieś pojedynki. Zaczynam cię nawalać. Myślę, że właśnie wykorzystam to, żeby... Ukrywanie chyba też, nie? Pod kocem. Zastraszanie. Ukrywam się pod wodą. Dobrze, spokojnie, macie 2 tygodnie na przemyślenie tego. Nad czym. No, rozumiem, że ty będziesz ćwiczył walkę wręcz. Okej, no oczywiście możesz markować, walkę z cieniem możesz ćwiczyć jak najbardziej. W każdej wolnej chwili możesz
to ćwiczyć tak zwaną walkę w Żebyś cieniu. poćwiczył pływanie. To wsadzam mydło w ręcznik i tłukę ciebie. Aż mi mikrofon wypadł. O matko. Będziesz miał co wieczór kocówę. I w ten sposób będę ćwiczył walkę wręcz. No świetny pomysł, za parosem, kurwa, plecy, pływanie ćwiczyć. W najlepszym wypadku jesteś przywiązany liną do niego. W najgorszym, no to niestety będziesz musiał stworzyć nową postać. Przeciągnięty pod kilem. Śruby. Dobrze. Świetnie wam poszło, jeżeli chodzi o chorobę morską. Rzeczywiście trochę bujało, ale nie rozwinęło się to w żaden sztorm. Poranek następnego dnia. Wszyscy wstali wcześniej, wy nie musicie się zrywać rano. Jest śniadanie. Idziecie na śniadanie? Oczywiście. Podano jajecznicę z chlebem z masłem. Wow. Zjedliście. Ty ćwiczysz oczywiście walkę wręcz. Tak. Ja może poćwiczę rzucanie. Rzucanie. A ja bym poszedł do kapitana, czy ma jakieś książki do poczytania? Może... A to jest, masz już coś rozwinięte w rzucaniu? Nie. Dobrze. A w jaki sposób? No powiedz mi. Coś rzucał do wody. Ale co? Bagaż, mata? Walizkę mata. Prowiant. Musisz nam opowiedzieć dokładnie, co Będę chciał robisz. rzucać Sami z materaca. przedmiotami. Ogólnie załoga może mieć obiekcje co do twojego pomysłu. Rzucam załogą. Mogę wyrzucić, a które im są niepotrzebne. Na przykład węgiel. Mesy rzucaj do Wiesz co, może pomóż mu. On tak zaczął o tym rozmawiać. Może powinniście zejść do swojego ulubionego kucharza. Może da mu jakiegoś ziemniaka, niech sobie ćwiczy jakieś rzuca w krąg albo coś. Ale nie wyrzuca po... Postawi mu wiadro. Niech rzuca to wiadra. Celność niech ćwiczy. Słuchaj, a teraz wyśmienitą. Chodźmy do kucharza. Tak, okej. W ten sposób to będziesz robił. Dobrze. Ten walczy z cieniem, ten rzuca ziemniakiem do wiadra. Ogryzki. Świetne. Do wody. Po 3 dniach brakuje metr ziemniaków. Dostał jednego. Dostał jednego. Masz go nie pobijać za mocno. Chodzi o celność. Tak, jak najbardziej. Świetny pomysł, tylko może nie za burtę, ale właśnie po pokładzie coś turla albo No to będę rzucał jemu. O, ziemniaki będziemy sobie rzucać. Rzucasz do mnie ziemniaki? Kręgle są takie. Ja cię książek. Nie ma jak baseball, ja? Francuski. No to można do wody. Arbuza może mają. Siadę po grach. Ale to ma ubaw, kiedy patrzy na to, co wy robicie. Ten walczy z cieniem, ten rzuca ziemniaka do mata, mat odrzuca i do wiadra. I punkt! Krzyczą. Punkt! Dobrze. Panie Macie, czy ty też ćwiczysz to rzucanie, rozumiem, tak? Nie, ja chciałem pójść do kapitana, trzeba jakieś książki, chciałem poczytać książek, się coś dużo. Szkolić cię chciałem poczytać książek. Nie, już. Okej, mam książki o Totalnie nic nie jest archeologii, już. mam książki historyczne. Może historyczna, świetnie. A jakieś paranienormalne, bo... O ducha. Nie mam książki o duchach. Może mogą być historyczne. Bo, Historia Niemiec? Czeka spadało. a może Peru? No, rzuć sobie na szczęście. Gdzie ty jesteś? 73. Nie, mam tylko o Niemcach. No proszę, może się przydać. Nie wiadomo kiedy się przyda język niemiecki.
Nie, to jest historia, no język. To poproszę. Po angielsku jest zapisane. Tak. Nie, żeby jest sobie nie no. Dobrze. Okej, przechodzimy dalej. Idźmy w stronę Nie, rozumiem, że ja nadal tu. Dzwonią, tak. Cały czas z tym ziemniakiem. Nie zgadniecie, co podano dzisiaj na obiad. Pieczona zgadniemy. słonina z ziemniakami. Wow. Dziwnie poobijane te ziemniaki. I pieczonymi warzywami. Twoja wina. A Barto wziął ziemniaki. Zamówce. Tak właśnie wygląda wasz Tłuczone rejs. ziemniaczki. Germania Magna. Ciekawy rozdział w książce o historii Niemiec. Wyśmienity. Pochłaniam go w całość. Tak. Jakie ziemniaki? Tłuczone ziemniaki. Tłuczone, nie ma w mundurkach. Nie podają w mundurkach, zła jakość ziemniaków podobno jest. Dobrze, do kolacji. Jakoś ten czas minął. Można powiedzieć, że zacząłeś już tak mniej więcej czuć ziemniaka w ręku. Masz Szaszłyki z wątróbki z sucharami wjechały na kolację, a do tego dano po porcji taniego wina. O, moje ulubione. Tak, ale jednak to było tylko do kolacji podane w kubku. A wieczorem opowiadanie historii. Zebraliście się z całą załogą na górnym pokładzie i było opowiadanie historii i śpiewanie pieśń. Nocą przyszedł sztorm. Jednak wasza odporność na tak dobry odporność na chorobę morską sprawia, że nie macie z tym problemu. Tego dnia na śniadanie podano bułki z marmoladą. Na obiad zupa z brukwi z suchym chlebem, na kolację zaś zupa grochowa z chrupiącym chlebem i podano wyczekiwany przez wszystkich rum. Nasz korby. Dobre. Wieczorem snuto opowieści o duchach. Niestety nikt nie miał żadnej książki o duchach. I morskie legendy. Dnia 4 na śniadanie podano kaszę manną z syropem klonowym i suchym chlebem, a na obiad makaron z konserwy mięsnej. Z sosem z konserwy mięsnej. Nie tak, że makaron. Makaron z sosem z konserwy mięsnej. Co robicie? Chcesz coś porzucać? Chciałbym ten sam ziemniak. Zastanawiam się, jak tu odnaleźć odrobinę więcej rumu. Ale się zastanawiam tylko, bo się boję. Podjąć więcej działań. Ogólnie byłoby to do zrobienia, tylko z odpowiedzią załogi by się to wiązało. Bo to jest wspólne. Tutaj jest komuna. Wszystko jest wspólne na statku. No i oczywiście są odpowiedni ludzie, którzy pilnują Rumu? tak, zapasów. Przede wszystkim przed szczurami. A wiesz co, to ja mam taki patent. Idę do kucharza i pytam się go, kiedy będzie znowuż rum na kolację. Rum? Rum. Ciężko mi powiedzieć, zaraz sprawdzę w menu. Pojutrze. Pojutrze. No i dobra, i to ta informacja mi wystarcza. Ktoś na pewno coś się robi na pokładzie, prawda? No to szukam kogoś na pokładzie i z nim zagaduję. Czy nie odstąpiłby mi swojego rumu pojutrze? Nie wiem, czy za... No, na początek zaczynam że za kolację. Żeby mi rumu nie odstąpił swoją działkę. Ja mu dam kolację, a on mi da rum. Słuchaj, przekonywanie, gadanina, majętność, urok osobisty. Któreś z tych wybierz tam. Wszystko mam... Co chcesz?
Wszystko mam bardzo słabo. No, ogólnie ciężko ci się pozbyć tej ogłady Trumpa, którą byłeś. Mówisz, gadanina to nie, czekaj, majętność. Gdzie jest przekonywanie? Perswazja. Tak? Perswazja to było? Przepraszam, ja ciągle mówię przekonywanie, a to chodzi o perswazję. 10%, a czegoś tu nie ma, tego 5. Dobra, no to ta perswazja. No, nie wyszło, 21. Masz jeszcze 3 osoby. Możesz wykonać jeszcze 3 osoby, które chodzą. Po pokładzie możesz tak samo spróbować. Aha, dobra. No to tak, Smutne. tak chodzę i nadal tą perswazję, bo to tylko jest to najwyższe. 30. 86 i ostatni. Oddaj swój jemu. Patrz! Dycha. Jest, zgodził się. 0. Zaznacz sobie. Nie, to jest dycha. 0, 0, 0? To jest dycha. Czekaj, to sobie w perswazji zaznaczę. Dobra. Nie, tu masz tą krateczkę taką przy perswazji tu, albo tu już nie. To sobie zamaluj po prostu. Nie, zamaluj sobie tak na czarno, żeby było widać. Potem się to ściera, tak. No dobra, będziesz miał do rozwoju już umiejętności. Dobrze. Kolacja. Jajka na twardo z sałatką z brukwi, a na napój podano piwo. Widzicie, że zbliżacie się do dużego portu. Jest lekkie poruszenie, ludzie wychodzą. Co robicie? Może wyjdziemy na chwilę do portu, zobaczymy co tam. Nie zatrzymujemy się. Chyba więc. No, ale Powiedział to jeden z załoga. możemy podziwiać. Podziwiamy. Tak, kanał panamski. O, na południe od Nowego Jorku. Miałeś rację. Rzuć sobie na inteligencję. Czytasz książki o Niemczech, może gdzieś znalazłeś jakąś ciekawą informację. W kanale panamskim. Nie wiem. Dobrze. Co robisz? Co robię? No, podziwiam. Tutaj widać piękne światła, duży ruch. Musicie przeczekać na kotwicy w pobliżu do rana. Zatrzymaliście się, zrzuciliście kotwicę. A nie możemy zejść Nie. ze statku? Może obmyślimy jakiś plan, co będziemy robili, jak jedziemy do Peru. Czemu właściwie tam jedziemy? Ja jestem takim typowym Trumpem, to wiesz. Co ma być, to będzie. Może kiedyś zostaniesz prezydentem. Macie mi co możesz robić, jak przyjedziesz do Peru? No, ja tu muszę ze swoim celem się spotkać. To znaczy? Macie mi co możesz robić, jak dopłyniemy do Peru? Pracować. Pracować? Jadę na robotę. A robotę? Mhm. Robota to głupota. Przestań. A wiesz, Picie to jest życie. majątek... Chyba ja sam- powinienem Jesteś powiedzieć. zatrudniony jako ślusarz, pamiętaj, Tak jest. na tej Ale ekspedycji. na piciu można zrobić bardzo dobre pieniądze. Ale wiesz... Proponuję tobie spółkę. Założymy nam... A na czym się znasz? Znam się tylko na 2 rzeczach. Na pieniądzach i na ludziach. A wiem, czego ludzie chcą. Alkoholu, który ja nie sprzedam. Patrz ja. To twój wspólnik. To nie jest mój wspólnik. To twój brat. To jest tak. Tak. To jest znajda. No, najpierw chyba trzeba, jak dopłyniemy do Limy, wtedy się chyba będę zastanawiał. Nad Kurczę, czym się będziesz zastanawiał? Właśnie. jak znaleźć punkt, to miejsce, gdzie muszę się No przecież spotkać. masz tam wszystko napisane. Wiem, ale no, z portu będzie się trzeba tam dostać. Gdzie się dostać? A? Możesz pokazać mi to, co masz Ja tam? wiem, ja nie mogę, nie wiem. Pokaż. Pokaż. No przecież umiem czytać. Tego Po nie wiem. angielsku. Tego nie wiem. Też kiedyś umiałem. Jest. Jedź.
Wychodzi kapitan. Mówi. Wychodzi kapitan. Budowę kanału zainicjował w 879 roku Francuz Ferdinand Marie Lesseps, budowniczy kanału sueskiego. W 1903 teren pod kanał, później strefę kanałową, wydzierżawili od na nowo powstałego państwa Panamy Amerykanie i w latach 1904-1914 inspirowani przez prezydenta Theodora Roosevelta ukończyli budowę kanału. A my musimy czekać do rana. Przy tak nowoczesnej infrastrukturze każą nam czekać, nie mogą prowadzić wieczornych przepustów statków. No jak nie mogą, to nie mogą, co poradzisz. No niestety. To są właśnie wybrać. Senior. Dlatego proponuję po dodatkowej porcji piwa dzisiejszego wieczoru dla wszystkich załogantów. O. Wszyscy Wspaniała wiadomość. Bardzo. i udają się do mesy. Co robicie? Piję piwo. Idę ze wszystkimi Okej. do mesy. Dobrze. To są wasze plany. Jak napiliście się, idziecie spać. Okej. Śniadanko dnia 5. Jajecznica na chlebie z masłem. Przepływacie przez kanał bez problemu. Nikt nic nie sprawdzał, żadnych dokumentów nawet. Wszystko za pomocą radia i nadawanych depeszy, telegramów, radiotelegramów odbywa się. Coś robicie? Jakieś plany? Nie. Tu walka z cieniem, Walka z cieniem. rzucanie ziemniakiem. Historia Niemiec. Na obiad gulasz z podrobów z suchym chlebem i warzywami. Chleb jest coraz suchszy, wydaje nam się. A na kolację pieczona kiełbasa z coraz bardziej chrupiącym chlebem z musztardą. Dobrze, że ten chleb nie ma Napoje rodzynek. podane, tanie wino. I dzisiaj wieczorem Coś podać. ćwiczenia fizyczne na pokładzie, pompki i brzuszki. O, świetnie. Wspólnie wykonywane z całą załogą, żeby Miałbyś im się rum. nie nudzą. Może Nie, będzie- tanie wino było tylko. Chlej rum? Czyli musiałem... Nie, od- minął dopiero jeden dzień. Od tamtej pory. A. Jutro już. Dobra. To od braku alkoholu mi Dzień się już... 6. Bułki z marmoladą na śniadanie. Na obiad pieczona słonina z ziemniakami i pieczonymi warzywami. A na kolację wątróbki z kurczaka z suchym chlebem i podany jest rum. Masz dwie Znajduję... porcje, Tak, oddajesz. znajduję Bo tego sam cię gościa. znalazł. A, no i elegancko. I dzisiaj, panowie, bokserski wieczór. Stawką dla uczestników jest dodatkowa porcja alkoholu. Dla O, każdego, jeszcze kto lepiej. się zakwalifikuje. Wystawiam mojego zawodnika. Sam się wystawiam. Tak? Zgłaszamy się. Wystawiasz się? Oczywiście. Bardzo chętnie. Jest nasz zawodnik w takim razie. Ja również się zgłaszam. Mordę dać mogę dać. Ty też? Dobrze, stajecie przeciwko siebie w takim razie. Szranki. Dzięki. Wiedziałem, że tak będzie. Ogólnie wszyscy się tłuką dookoła, ale akurat stwierdził, że fajnie, jak Ja nie. rozwiążecie swoje spory Ja mogę, po 7 Jakie dniach. nasze spory, man! ja mogę postawić pieniądze. Dobrze, rzucajcie na zręczność pierwszej kolejności. O bogowie, walka! Pamiętaj, że postawiłeś. Zręczność mam 50. A, 80. Co? No. Co? Zręczność, no rzucajcie, kto lepszy wynik. Trzeba nie było być żulem. 97. 31. No, masz inicjatywę, pierwszy atakujesz, ty drugi. Mówiłem, że postawiłem $100. Co? Pamiętaj, że możesz unikać, Oczywiście. możesz zastosować manewry. Deklaruj, co będziesz chciał robić. I ty tak samo. Ja? Walka wręcz. To było WW. Tu chyba nie. A, to nie ta gra. Tak, gra. A tu mam walka wręcz. Mam 25. Jeszcze mi nie wzrosło, prawda? O... Nie. Przez ten... Dobra. A ty ile masz? Walczmy. Dobra. No to ja, wiesz, tradycyjnie, bo jestem praworęcznym Amerykaninem, jak połowa Amerykaninów, atakuję w pierwszej kolejności lewym, Robię prostym. Walka wręcz. Mam 25. 55. Na chybił. Ja robię unik i... Nie musisz, chybił. Dobrze. Strzelam mu podbródkowym w szczękę. Walka wręcz.
88. Sam się uderza. Nie, brakuje mi No, walczą około metra od siebie. Markują ciosy, walczą z cieniem jak na razie. Walka wręcz. No to gdy mija mnie jego ten... Nie no to- mija, daleko. W ogóle mi to jest... Walczycie Okej, od za dużej gdzieś dystansie. tam mija. Najpierw złap dystans. Złap kontakt. Najważniejsza jest praca nóg, no nie? Dobrze, no. Więc gdy nie wszedł lewy prosty, to idzie prawy sierp, no nie? Tak tradycyjnie, no nie? No niestety, 36 jeszcze nie weszło. Jak przestrzelił mnie prawym sierpem, to schodzę Uuu. i Krzyczą do lewym agencji. hakiem na wątrobę. Rzucaj walka wręcz. No, a moja wątroba jest bardzo... już 40 weszło. Weszło. Mam 85. Masz szansę na unik, Tomek. To próbuję jakiś unik. W jaki sposób? Rzucaj unik, jeżeli masz unik. Ale co to? Gdzie? A. Ty, unik, mam 65. Ty, ja to zaznaczyłem kiedyś, nie mam pojęcia why. Ty. Moja wątroba jest silna. 60! Czekaj, Moja wątroba unika. na ile ci weszło w tamtej walce wręcz? No miałem 40, a mam 85. Czyli na połowę, a tobie? Ile wszedł unik? Na 60, a mam 65. Jeśli atakujący osiągnie wyższy poziom sukcesu, atak zostaje pomyślnie przeprowadzony. Trafiasz. Musiałby ci mocniej wejść ten unik, żeby... Rozumiesz? Mojemu na połowę weszło, czyli o połowę więcej, tak? Czyli tak na trudny nawet sukces mu wszedł. A tobie po prostu wszedł sukces. Jedną wracanie. Dobra, 1K3. Czyli K6 rzucasz i na pół. 2. Na jeden punkt. Oddaj kostkę. Jeden punkcik sobie odpisz. Dobra, moja kostka. Od czego? Punkty wytrzymałości. Mam 10. 40. Weszło? No nie, 25. Co robisz? Wyprowadzam prawy prosty. Dajesz. Prosto w nos. 92. O, daleko. Kończ go! Nie wiadomo komu kibicują. No, pojawiają się okrzyki. Duda. Duda. To się nazywa taktyka. No walka wręcz, tylko to możesz. Tak. Tylko to. 45. Tym razem lewy może wejdzie. Lewy prosty. 74, dobra, weszło. Weszło, unik. Weszło. No to unik. Unik, ja mam 65. Oj, ale dostałem w ciry. 92. K6. 2. Kurde, No to jeden punkt. Przytykał go w nosek. Ha. Masz może gumkę, bo już tak. Dobra, napisz sobie 9 obok, tam delikatnie zaraz będziemy. Zrzuć sobie na kondycję. To jest 50. 97. Poszła krew, przerywają walkę. Do pierwszej krwi było. Dobra, wszyscy, dobra. Wygrywa Matmigo. Musisz jeszcze długo powalczyć z cieniem. Ale obydwaj dostajecie dodatkową porcję za udział. A, no i elegancko. To ja próbuję się zachować Czyli masz już 3 sportowo. porcje. Bo masz jeszcze porcję od tamtego gościa. No. Ale jak porcja od tamtego gościa? Tego gościa, co za kolację. A, z go rumu? robi. No. A, no to git. No. Oczywiście idę sportowo się zachować, tam uściskam jego prawicę No. i tak dalej, żeby nie było, żeby myślał, że jedynek. tam oczywiście tam w myślach chce myśleć, ty bucu. Ale on tego nie wie. No, dobra. A i tak musisz jednego Romuła oddać mi. Ale chyba przegrałeś Idź pieniądze. stąd. Tak każe obyczaj. Po ulicy. No słuchaj. Prawo morskie. Co robicie? Żeby nie było... No ja chciałbym się dowiedzieć, czy to było tak walka 1 na 1 i zwycięstwo, czy są jakieś drabinki, czy będzie tylko jeden zwycięzca?
Nie, to były po prostu takie przepychanki, walki lekkie. Nie ma żadnych eliminacji. Wzięliście udział, dostaliście rum i tyle. No to Tam ja są zawody dwie do porcje robienia. ładuję od razu, a trzecią porcję ładuję połówkę i połówkę oddaję jemu, żeby już mi nie Pomagać to na beczał. twoją obolałą psychikę. Idziecie spać? Oczywiście. Dobrze. Dzień 8. Śniadanko jecznica na Tuflecie suchym poduszką. chlebie. Na obiad za to makaron z sosem z konserwy mięsnej. Ulubiony. Posłuchajcie. Na kolację pieczona kiełbasa z sucharami i musztardą, a napojem jest rum. Jest. Znowu. Ale dzisiejszy ten wieczór rum, jest to trochę myślał, że jest inny, bo poligon. dzisiaj będzie nauka hiszpańskiego. O, to się przyda. Kapitan mówi, płyniemy do Peru, będziemy ćwiczyć hiszpański. Rzućcie sobie na moc, panowie. To dobrze, bo mam 80. 71, ledwo. Ale tu musi ci nie wejść. Nie, musi ci wejść, przepraszam, masz rację. Moc ci weszło. 28 dasz poniżej. 89. No. A ile masz mocy? 80. Stupido. No dobra. Rzuć sobie K10. Karam. Nie, mysz K10, znaczy ten, mat K10 i Marko! K10. K10, tak. 9. Zależy jak patrzysz, bo 9. Dobra, to spisujecie Sześć. sobie. Co? 6. Język hiszpański dopiszcie sobie. Taką. Musicie sobie dopisać, bo chyba nie ma. No dobra. Język hiszpański. Dzień 10. Kasza manna z syropem klonowym. Obiad pieczona słonina z ziemniakami To lubię bardzo. i pieczonymi warzywami. Kolacja wątróbki kurczacha z suchym chlebem. Napoje, piwo. I niestety obrabianie ryb, które złowili kucharz i jego pomocnik. Złowili kilka ryb. Jest oprawianie ryb. Morskich? Od tego się można pochorować. Tak, ale oni wiedzą, które można. A, okej. Bo niektóre tak, rzeczywiście mają te toksyny, a niektóre nie. Słuchajcie, dzień 11. Jesz się na starym chlebie. To już jest stary chleb, już nie jest suchy. Co robicie po śniadaniu? Wymiotuję do morza. Ciekawe kiedy jest salmonella. Nie ma żadnych pomysłów, to jedziemy dalej. No dobra, chciałem inną książkę, może inną historię. Historię tego Guten Tag, Herr Kapitan. Ale jest po angielsku, ale... Tak, zacząłeś czytać o mundurach niemieckich z czasów I wojny światowej. No. Dobra. Na obiad zupa z brukwi. Kolacja zupa grochowa z starym chlebem i tanie wino. A z rozrywek oglądanie gwiazd, bo jest świetna widoczność. Bardzo ciepły wieczór. Już jest bardzo ciepło. Czujecie, że zmieniło się zupełnie po przepłynięciu kanału, a temperatura zaczyna rosnąć. Oglądanie gwiazd? Czekaj, czy ja mam jakąś taką ciekawą, fajną umiejętność, która by mi pomogła w oglądaniu gwiazd, żeby lepiej je widzieć? Astronomia, astrologia. Ja mam właśnie, też jestem zastanawiany. Spostrzegawczość, patrzę, gdzie jest to. Coś miałeś o Archeologia to raczej nie. Pamiętasz, miałeś jakąś astrologię antyczną? Nie. Nie, astrologii nie mam, archeologię miałem, wiesz? A z drugiej strony? Miałeś coś. Okultyzm, Nie. pierwsza pomoc, prawo. Spostrzegawczość mam dużą. Sztukę przetrwania. Zacząłem oglądać za siebie. Aksjologia, nie astronomia, dobra. Aksjologia antyczna, okej. A, no, to sam muszę sobie przypomnieć, o co mi chodziło wtedy. Z tą Okej. aksjologią ontyczną. Ontyczną, a nie antyczną jeszcze na dodatek. Matko jedyna, ja to Dobra, wymyśliłem dzień sam. 12. Suchary z marmoladą. Na obiad makaron z sosem z konserwy mięsnej, a na kolację jajka, na twardo z sałatką z brukwi i wasz ulubiony rum. Dzisiaj jest dzień wolny, marynarze mogą odpoczywać, czytać lub grać i rozmawiać. Dostrzegacie, że woda staje się błękitniejsza.
Co robicie tego wieczoru? W zasadzie, no to tak, ale tak zastanawiam się, czy ktoś tam jak łowił ryby, to czy ma wędkę, bo bym se powędkował. No wieczór już jest, to nie za bardzo. Nawet nie zobaczysz. Nie da się wędkować w W wieczór? nocy nie ma takich już jeszcze świetlików i Przykro mi. To walczę strzęć z cieniem, Ja się może pójdę do kapitana, zapytam się, jak tam moje, z szarym cieniem mgły. jak tam sprawy moje dokumentowe. bardzo dobrze. Nadaliśmy już telegramy, jest już pokwitowanie, będzie wszystko zgodnie. Gotowe, no jest Tak, świetnie. tak naprawdę możemy napisać cokolwiek, tylko muszę wysłać informację. Okazało się, że coś takiego się wydarzyło. Przypadkowo. Dobrze. Nie wymagają nawet zdjęcia. O. Też, i te zdjęcia też nie mam, więc ułatwili mi. No dobrze, co robicie? Jaki był alkohol na kolację? Rum. To Dobrze, idę spać. idziecie spać, tak? Wszyscy. Tak. Posłuchajcie. Stoicie w słabo oświetlonym korytarzu hotelowym. Przed drzwiami z numerem 410. Pukacie, ale odpowiadają wam tylko zduszone jęki i jakieś poruszenie. Spoglądacie po sobie z rosnącym niepokojem. Za tymi drzwiami czeka coś strasznego. Po krótkiej chwili wahania wpadacie do środka, gotowi sprawdzić, co się tam dzieje i spotkać swoje przeznaczenie. Zapadacie w ciemność.